Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest już czwartek. W całym mieście trwają prace porządkowe. Ja teraz jadę do dziadków się naładować, gdyż nie mam jak pracować. I przy okazji zrobić pranie, bo to już jest 5. dzień bez prądu. Ja wiem, że może to nie wypada tam się żalić, ale no powiem wam, że dopiero człowiek jak tego prądu nie ma, widzi jak to jest ciężko. Jeszcze ja z mamą to sobie jakoś tam radzę, bo ja tak jak mówię, mam gdzie pojechać i gdzie pójść, ale jak na przykład ktoś ma dzieci, nie ma lodówki, nie ma jak czegoś ugotować, albo tak jak ja na przykład w Niemczech, gdzie mam wszystko na prąd, to bym w ogóle byłby bez niczego, nawet kawy bym się ciepłej nie mógł napić. Wczoraj znalazłem fajną inicjatywę, a mianowicie jakiś hotel w Polanicy przygotowuje ciepłe posiłki dla ludzi, którzy sprzątają i chciałem wesprzeć to zakupami, ale ten pan wczoraj powiedział mi, że mają bardzo dużo tych rzeczy i żebym odezwał się najlepiej dzisiaj i dzisiaj zrobił te zakupy i dzwonię do niego od rana, być może ma dużo pracy, bo odrzuca mnie, więc spróbujemy za chwilę znowu się dodzwonić i pojechać na te zakupy, bo pomyślałem, że to bardzo fajna inicjatywa, wyskoczyła mi na Facebooku i chciałem ją po prostu wspomóc. Tak jak mówię, teraz do dziadków. Dodatkowo, co bym chciał powiedzieć, powiem wam, że nie rozumiem niektórych komentarzy pod tym filmem, nie będę się nawet jakoś dużo nad tym rozwodzić, ale taka moja rada, żeby po prostu niektórzy zastanowili się, co piszą. Już nie będę nawet tego cytować, bo brak słów po prostu. Jestem ciekaw, czy bylibyście w stanie nie przed komputerem czy przed telefonem, ale pójść do tych ludzi i powiedzieć im to w twarz, że po prostu głosowali na kogoś i przez to ich zalało. Przykre to jest bardzo, ale no nie wiem, skąd to się bierze. Mi by nawet nie przyszło do głowy coś takiego napisać. Pokażę wam jeszcze, jak to wszystko wygląda z okna. Ja już tam nie chodzę, wiecie, bo no, ludzie sprzątają i lepiej się tam nie pałętać im. Widzicie, tutaj wszystko jest czyszczone, tam mnóstwo mebli zalanych i z mieszkań i z tego kantoru. Nie wiem, czy kojarzycie tam z tamtego poprzedniego filmu, że tam był kantor i teraz oni go cały chyba rozebrali, już nie było z niego co po prostu zbierać. Tam widzę dach ściągnięty, ściany rozebrane, więc został tak zalany, że nie nadaje się do niczego. Wydaje mi się, że to są właśnie te części pozostałości z tego budynku. Tam również wojsko sprząta. Podejrzewam, że planują ten parking jak najszybciej oddać do użytku. Proszę Państwa, zawiozłem pranie do dziadków. Dzwoniłem jeszcze kilka razy do tego pana i on odrzuca połączenia. Wydaje mi się, że może już po prostu ma za dużo tego towaru, wiecie, i nie ma możliwości, żeby więcej ugotować, więc plan jest taki, że byłem teraz w Biedronce, zrobiłem zakupy spożywcze i jedziemy do Trzebieszowic, bo spotkałem znajomego, który powiedział mi, że tam jest bardzo ciężka sytuacja, tam nie dotarła żadna pomoc, albo pomoc w niewielkich ilościach, więc właśnie dużo osób się zbiera i jeździ w różne takie mniejsze miejscowości i ja pojadę do tych Trzebieszowic, jeżeli uda mi się dojechać. Nie wiem jak drogi. Jadę teraz jeszcze do Lidla, gdyż tam jest ta woda taka duża, butelkowana. Chcę ją też kupić. Teraz kupiłem produkty spożywcze, chleb, mleka, jakieś konserwy. No i zobaczę tutaj, chcę upchać tą wodę, zobaczyć ile mam miejsca i dokupić jeszcze jakieś najpotrzebniejsze rzeczy i spróbujemy tam jakoś dojechać. Wziąłem na razie 30 butelek tej wody, bo nie wiem ile mi wejdzie do samochodu. A tam jeszcze mam też prawie pełny już bagażnik produktów spożywczych. Jakieś mleka, konserwy, pasztety, takie rzeczy, które się nie psują. Tu udało mi się trochę wody załadować, resztę załaduję do przodu i jeszcze się zastanawiam, czy nie dokupić tej wody, bo wydaje mi się, że trochę jej mogę jeszcze wrzucić. No i wziąłem też chleby tostowe, bo one mają dłuższą datę do spożycia, a tam ponoć jest taka sytuacja, że jeszcze żadna pomoc nie dotarła. Nie wiem, czy to prawda, mam nadzieję, że jednak jakaś tam dotarła, chociaż tutaj też jedną panią spotkałem i ponoć ludzie są bez niczego. Więc zawiozę to, zobaczę jak sytuacja i pomyślę, co robić dalej. Na razie zawiozę to, bo teraz jak przejeżdżałem kawałek, to już jest ciężko. Nie wiem, jak moje auto to zniesie, też nie wiadomo jaka droga. Niby Google mi pokazuje, że jest 30 minut. Nie ma tam nic pokazane, żeby coś się działo na tej drodze, ale nie wydaje mi się, że oni też to aktualizowali. Mam nadzieję, że uda mi się dojechać i dowieźć te rzeczy, bo moje auto nie jest jakieś, mówię wam, mocne. Chyba nawet wspominałem, że jak jechałem ostatnio do dziadków, to się zaboksowałem i musiał mnie dziadek wypychać. Na szczęście się udało, więc zobaczymy. Jedziemy. Byłem jeszcze tylko w toalecie teraz i zjem na szybkiego taką owsiankę. Udało mi się dostać w Lidlu. W ogóle teraz z mamą to mamy taką dietę konserwową również.
Mówię, nie wiem jak sobie ludzie z małymi dziećmi radzą bez lodówki i w ogóle bez elektryki, a tak jak mówię, jeszcze te pranie i jakieś różne rzeczy w ciągu dnia też sobie jadę do dziadków, więc coś ciepłego udaje mi się zjeść. Albo starsi ludzie, którzy nie mają na przykład pomocy, są sami i też bez tego prądu. I co mnie denerwuje, to, że na przykład lampy, wiecie, na mieście się świecą, nawet lampy pod domem się świecą, czyli jest jakaś możliwość na pewno inaczej tego podłączenia, żeby to działało, chociaż dla takich starszych ludzi z jakimś kablem dotrzeć i ich tam podłączyć, bo przecież tacy starsi ludzie zazwyczaj nie mają komórek. Ja wiem, jak moi dziadkowie korzystają z takich normalnych telefonów, bo jak nie ma prądu, to wątpię, żeby taki normalny telefon działał. Nie wiem, jak to jest. No ale podejrzewam, że cała po prostu siła idzie teraz, żeby pomóc tym najbardziej potrzebującym. Jestem w drodze na Trzebieszowice. Nawigacja rzuciła mnie taką stroną, drogi są tragiczne, jeździ co chwilę duży sprzęt z piaskiem, więc zjeżdżam na bok. Minąłem też już kilka miejscowości, które też po prostu były zrównane z ziemią. Nie wiem, co to była za miejscowość, ale tragedia. Bardzo dużo służb tam pracowało, wyciągali też wraki samochodów z rzeki. No i nic, ja staram się jechać dalej. Jeżdżą te samochody, więc mam nadzieję, że uda mi się. Tutaj teraz wojsko przyjeżdża, więc pan mnie zatrzymał. Muszę czekać, aż przyjadą z ciężkim sprzętem. Rzeczywiście ta miejscowość wygląda masakrycznie. Szukam zaraz jakichś służb porządkowych i zapytam się, gdzie mogę zawieźć te rzeczy. Spójrzcie, jakie wielkie szkody. Wszystko w ruinie. Idę teraz, tu jest straż pożarna, może powiedzą mi, gdzie mogę oddać te rzeczy. Wywrócone drzewa, tam dalej też zrujnowana cała ulica. Dużo straży pożarnych wypompowuje wodę tam wcześniej, jak przyjeżdżałem, i chyba tak sobie idą, wiecie, po kolei, idą za domem. Cała miejscowość praktycznie zrównana z ziemią. Dobra, moi drodzy, musimy zawrócić. Panowie ze straży pożarnej powiedzieli mi, że punkt zbierania darów jest na świetlicy, więc już go minąłem. Naprawdę obraz jest przerażający. Te drogi dopiero zostały dostosowane do jakiegokolwiek przejazdu. Spójrzcie tutaj po prawej stronie, to ona jest praktycznie zerwana, ta droga, i tak wygląda cała ta droga wzdłuż miejscowości. Poboczne drogi, które się znajdują, są praktycznie w ogóle nieprzejezdne, z tego co widzę.
Szukam teraz tej świetlicy, ona ma gdzieś być tu w pobliżu. Spójrzcie, co tu się dzieje. Wszystko zrównane z ziemią. Dobra, znalazłem tą świetlicę i to teraz zanieść te rzeczy, dowiedzieć się też, czego jeszcze ludzie potrzebują. Wszystko zrujnowane. Jak ta droga wygląda, teraz jadę drugą, nie wiem, czy w ogóle uda mi się dojechać tędy na Kłodzko. Mówię, jedynie czasu i natłoku pracy potrzeba, żeby to wszystko jako tako z powrotem wyglądało. Trwa czyszczenie. Spójrzcie, wszystko zrujnowane. Ktoś stracił cały dorobek życia. Tu również. Słupy wysokiego napięcia, tam też jakiś kontener przypłynął. Rzeczywiście ta wioska strasznie ucierpiała, jest cała zrujnowana. Drogi, energia elektryczna. Tutaj po drodze mijałem ABC, Żabkę, taki sklep Lewiatan i jakiś zwykły sklep taki, wiecie, bez nazwy. I te wszystkie sklepy są zalane, więc ludzie nawet nie mają gdzie zrobić zakupów. Dobrze, że mogą tutaj skorzystać właśnie z pomocy tej świetlicy i z pomocy ludzi, nie? Bo ludzie tak naprawdę pomagają, się skrzykują i przywożą różne rzeczy. Po mnie to zaraz przyjechał pan takim dużym busem, chyba z kilkoma znajomymi i też przywieźli cały samochód żywności. Strasznie to wygląda, naprawdę. Myślałem, że pojadę według znaków, no i pan mnie zawrócił. Muszę teraz włączyć z powrotem nawigację, jechać tą drogą, którą przyjechałem. Nie pomyślałem, że to będzie nieprzejezdne. W całej miejscowości nie ma prądu, ludzie ledwo sobie dają radę, ale walczą. Jest normalnie zerwana droga. A tam naprzeciwko ludzie postracili całe domy. Teraz widzicie, nawigacja mnie poprowadziła tędy, ale tędy też nie mam przyjazdu. Muszę zawrócić i szukać kolejnej drogi, tej, którą przyjechałem. Widzicie, wszędzie jeżdżą służby, straż pożarna, wojsko. Więc nie można powiedzieć, że nie jest nic robione, ale i tak podejrzewam, że tych rąk do pracy będzie cały czas brakować. Bo skala zniszczeń i ogólnie tyle miejscowości, które zostało dotknięte tą tragedią, to nie da się po prostu tego wszystkiego naraz zrobić. Miałem jechać od razu do dziadków po moje pranie i mówię, wejdę na chwilę do domu, czy jest prąd, i jest prąd. Naprawdę się cieszę, bo to już było po prostu za długo. Zaraz napiszę do mamy, najbardziej to się mama ucieszy, bo ona, wiecie, i praca, i za chwilę ma ranki, więc to naprawdę byłoby dla niej uciążliwe. O, świeci się wszędzie. Super. Dobra, ogarniam się, wreszcie mogę załączyć nową lodówkę, zrobić normalne zakupy i przygotować sobie dzisiaj wieczorem wreszcie normalny posiłek. Słuchajcie, jedziemy ulicą Malczewskiego, ta, która była zalana cała wodą i nie było przejazdu. Teraz już chyba jest przejazd, albo mnie cofną, bo jadę do dziadków. Nie jestem pewien, czy to... Nie, jeszcze jednak nie ma przejazdu, wojsko mnie zawróciło z powrotem. Ale ta ulica jest jedną z najbardziej poszkodowanych. Tutaj, tak jak mówię, tu strasznie długo stała woda, nie? Więc jedziemy do dziadków inną drogą.
zaraz będzie ten sklep meblowy, wygląda. Tu są wszystkie meble, podejrzewam, że do ubezpieczenia, bo chyba po tamtej powodzi większość ludzi, która przynajmniej prowadziła swoją działalność gospodarczą, to wydaje mi się, że się ubezpieczyła. To jest jednak zbyt duże ryzyko. W ogóle mi się nie nagrało to, co rozmawiałem z panią z tego sztabu kryzysowego, więc dogram to teraz. Ja, kiedy zawiozłem te rzeczy, rozmawiałem chwilę właśnie z panią, która tam pracowała. Nie wiem, czy ona była w tym sztabie kryzysowym, czy pomagała, ale z nią pierwsze moje pytanie było do niej, czy macie pomoc. No i ona mi powiedziała, że mają pomoc, że nie zostali z tym sami. Nie wnikałem, czy jest to pomoc państwa, czy to jest pomoc ludzka. Podejrzewam, że ludzka przede wszystkim, no bo tak jak mówię, bardzo dużo ludzi tam przyjeżdżało, byli ludzie z Gdańska, z Poznania, z różnych miejscowości, więc nikt nie jest obojętny. Zapytałem się też, czego najbardziej potrzebują i powiedziała mi, że jeżeli chodzi o takie produkty spożywcze, o wodę, no to może nie powiedziała, że mają tego nadmiar, ale na chwilę obecną mają. Wiadomo, że jedzenie z długą przydatnością do spożycia to się nigdy nie zmarnuje, ale zapytałem się też, jakie rzeczy są teraz najbardziej potrzebne i powiedziała mi, że chemia i to nie chemia taka higieniczna, a chemia gospodarcza, chemia do czyszczenia, przedmioty do czyszczenia. Powiedziała mi też pani, że lepiej kupić jedną dobrą miotłę niż 10 takich, wiecie, byle jakich mioteł. Dużo też osób mnie właśnie na Instagramie się pytało, jak może pomóc, no to właśnie wam teraz odpowiadam w taki sposób. Słuchajcie, każdy sposób jest dobry, żeby pomóc. Wydaje mi się, że najlepiej się też skontaktować ze sztabem kryzysowym, zapytać się, czego potrzebują, ale to samo było w Kłodzku, jak byłem 2 dni temu dowiedzieć się, czego potrzebują, no to też pani mi powiedziała, że głównie chemia gospodarcza, środki do czyszczenia. Tu akurat w Trzebieszowicach pani jeszcze dodała, że też środki do czyszczenia do uzdatniania wody w studniach. Mam nadzieję, że nic nie przekroczyłem, ale chyba tak powiedziała. Chemia do uzdatniania wody w studniach. Tam chyba nie ma wodociągów, tylko wiecie, czerpią wodę ze studni głównie ludzie. Jeżeli chcecie też pomóc, wydaje mi się, słuchajcie, to nie jest tak, że musicie wykazywać jakąś postawę heroiczną i przekazywać nie wiadomo jakie kwoty. Wiecie, po prostu pokazać trochę solidarności. Nawet jak każdy z nas da jakąś małą cegiełkę od siebie, no to zbudujemy też gruby i solidny mur pomocy. Ja was zachęcam, wiem, że nawet w tych impostach teraz jest jakaś akcja, że można za darmo wysłać paczkę, więc nawet jak każdy z was gdzieś, nie wiem, na Allegro czy gdzieś kupi jakieś gumowce, jakąś właśnie, nie wiem, butelkę chemii, może właśnie taką dobrą miotłę i wysłać gdzieś do jakiejś miejscowości, która potrzebuje. Wiem, że kolejnym takim miastem bardzo poszkodowanym jest Lądek-Zdrój. Tam chyba nawet nie można dojechać, muszę się dowiedzieć. Ale jeżeli chcecie w jakikolwiek sposób pomóc, a chcecie zrobić coś więcej niż wpłacenie tylko pieniędzy na rzutkę, to odsyłam was też do takiej grupy na Facebooku. Grupa nazywa się Alarmowo Kłodzko 998 i ona nie dotyczy tylko Kłodzka, tylko tam na tej grupie ludzie podają właśnie z całego tego regionu powodziowego swoje potrzeby, jak wygląda sytuacja, jakiej pomocy oczekują i możecie, wiecie, tak lokalnie jakąś jedną osobę nawet wspomóc jakimś małym, dobrym uczynkiem. Jakby ktoś pytał, no to tutaj właśnie wam mówię. Też wam mogę dać kilka numerów w opisie tego filmu do sztabów kryzysowych. Możecie sami się dowiedzieć i zrobić jakąś paczkę, albo jak jesteście właśnie z tych rejonów, to możecie się osobiście dowiedzieć, jakie są aktualne potrzeby. Tutaj już w Kłodzku, nie wiem czy na terenie całego Kłodzka, ale chyba na terenie całego Kłodzka jest już woda zdatna do picia. Prąd wrócił, ale wrócił u nas, wrócił na kilku ulicach, ale wciąż Kłodzko nie jest w całości. Jak się kończy ten most, to jest strefa zero i ona nawet wczoraj wieczorem była cała ciemna. Zresztą za chwilę pokażę wam też kilka przebitek, jak wyszedłem po pieczywo i wynieść śmieci, no to jest tam po prostu ciemno. Tutaj trwają cały czas porządki. Spójrzcie, ile tego jest. To dosłownie kilka metrów. Spójrzcie, tutaj mostem już można przejść. Nie wiem, czy przez całą drogę, ale można wejść na most. Tam dalej chyba jednak nie można. Nie jest bramka. Spójrzcie teraz, jak tu jest siwo, jak auta przejeżdżają, bo ten cały muł unosi się do góry.
Ja jednak muszę przejść naokoło, bo tam było straszne błoto. Nie dałoby rady przejść. Zaraz zobaczycie, jak światło tu gdzie pełno tego pyłu się unosi. Tutaj już trochę mniej, ale w tamtej stronie nie unosi się wciąż. Na kamerze chyba go nie widać, ale czuję nawet, jak oddycham.